Cześć, jeżeli mnie oglądasz w dniu publikacji tego filmu, czyli 1 stycznia 2023 roku, to znaczy, że jesteś największym fanem kanału Inspirello i bardzo Ci za to dziękuję. Mam straszną chrypę i w ogóle nie powinnam się odzywać, żeby nie denerwować ludzi, ale pomyślałam, że najwyżej wyłączycie głos i poczytacie napisy. Sam pomysł nie jest szczególnie odkrywczy, bo to są po prostu podkładki pod kubki, ale postanowiłam wyjść ze swojej strefy komfortu i one nie są matowe, one są błyszczące. Uprzedzę wydarzenia. W filmie będą 3 ciekawe rzeczy. Po pierwsze, cieniowanie brzegów podstawek, po drugie, jak zrobić ładny błysk, a po trzecie, jakich lakierów używać, żeby kubki nie kleiły się do podkładek. O, i jeszcze przyklejanie serwetek nowym sposobem, więc nie jest źle i może jednak opłaci się pooglądać albo nawet posłuchać. Na razie nuda. Pudełeczko oraz jedną stronę podstawek pomalowałam lazurem orzechowym, a drugą stronę podkładek po prostu białą farbą akrylową. Ogonek wychodzi zbyt blisko krawędzi, więc brzeg serwetki delikatnie postrzępię i będzie mi go dużo łatwiej wtopić w tło. Po prostu nie będzie widać, w którym miejscu serwetka się kończy. Do przyklejania serwetki przyda się oczywiście klej, a poza tym jakaś karta kredytowa i koszulka na dokumenty, najlepiej taka troszkę grubsza. Powierzchnię smarujemy klejem, nie za grubo. Następnie przykładamy serwetkę, pokrywamy ją koszulką do dokumentów i wszystko mocno rozprasowujemy kartą kredytową. Ja mam akurat schebę, ale jeżeli macie jakąś złotą albo platynową, to na pewno będzie lepiej działało. Ściągacie koszulkę, znowu od góry malujecie klejem i gotowe, można suszyć. Pomysł torpeda, żadnych zmarszczek. Pomysł oczywiście nie mój, on jest dosyć popularny w internecie, ale od jakiegoś czasu go stosuję i naprawdę polecam. Po wyschnięciu obpiłowuję brzegi i jakość żyleta. Lakier akrylowy, matowy. Podstawki z obu stron przeleciałam jeden raz. I dopiero teraz, czyli po lakierowaniu i jeszcze raz dokładnie obszlifowuję im brzegi. A teraz będzie cieniowanie brzegów. Przydadzą się pasujące farby oraz pędzelki gąbkowe. Przynajmniej jeden pędzelek. Dokładnie go moczę i odciskam. Przygotowuję odpowiednią farbę. W tego typu cieniowaniach używam 2, a czasami 3 odcieni tego samego koloru. Oczywista oczywistość, zaczynam od najjaśniejszego koloru i szerokość tego cieniowania dochodzi nawet do 1 cm. Tym kolorem przelatuję od razu wszystkie podkładki i gdy skończę, mogę zmienić farbę na ciemniejszą. Pędzla nie myję, nie ma takiej potrzeby. Nabieram trochę farby, jeżeli jest za dużo, to ją gdzieś z boku wymazuję na kartce i robię kolejny przelot. A ostatnie okrążenie to już tylko przyciemnienie i wyrównanie koloru brzegów. Resztką farby z cieniowania jeszcze chlapię podstawki. Do chlapania używam pędzelków wachlarzykowych, bo one dają fajne, duże kropy. I zrobiłam jeszcze troszkę białych kropek, bo to zawsze dobrze wygląda. Zostawiłam sobie jedną podkładkę do porównania. Zobaczcie, jaka jest różnica po cieniowaniu i chlapaniu. Zanim zabiorę się za lakierowanie podkładek, pomaluję pudełeczko lakierem satynowym. To pięknie wygląda na drewnie. A od tego momentu zawalczymy o połysk na podkładkach. Jeżeli zależy Wam na pięknym błysku, to nieodzowny jest bardzo drobny papier ścierny. Ja mam 500. Porównam Wam 2 lakiery. Oba są odporne na temperaturę i oba są błyszczące. A do rozprowadzenia lakieru za każdym razem będę używała delikatnych pędzelków wachlarzykowych. Pierwsza warstwa jest cieniutka, taka na rozgrzewkę. Nakładam, suszę, no i co? No i za pierwszym razem szału nie ma. Połysk jest marniutki, lakiery wyglądają identycznie, ale gdy postawicie na nie ciepły kubek, to on się już do podkładek kleił nie będzie. Jedynym sprawdzonym, niezawodnym pomysłem na to, żeby błysk był przepiękny jest szlifowanie i lakierowanie, szlifowanie i lakierowanie. Uwaga, ważna informacja, tutaj nie ma drogi na skróty. Tutaj nic nie da się przyspieszyć, ponieważ szlifować możemy tylko wtedy, kiedy lakier naprawdę dokładnie wyschnie. Jeżeli zaczniemy szlifować za szybko, to zamiast szlifować lakier, on będzie nam się rolował pod papierem ściernym. Czas schnięcia lakieru zależy od kilku parametrów, od samego lakieru, od temperatury, w której schnie oraz od grubości nałożonej warstwy.
Rekordziści potrafią położyć nawet ponad 20 warstw. Szanuję, podziwiam, ale to nie moja bajka. Ja nałożyłam 3 i uważam, że jest całkiem ok. Do malowania używałam 2 lakierów i nie widzę między nimi żadnej różnicy. A wisienkę na torciku, czyli zawieszkę handmade, robię tak. W sklepie Inspirello mamy specjalne stempelki, zostawię Wam do nich link pod filmem. Rozwałkowana glinka super lekka. Wyciskam w niej stempel, potem wycinam odpowiedni kształt. Jak już robię te przybieżki, to zazwyczaj robię ich dużo i na zapas, potem wystarczy pomalować i tak to ostatecznie wygląda. No to koniec. Podkładki chowam do pudełka, dodaję klimatyczny sznureczek, zawieszkę i całość na prezent gotowa. Halo, halo, moi najlepsi fani, czy jeszcze tutaj jesteście? Jeśli daliście radę obejrzeć, jeżeli oglądaliście to w nowy rok, to w komentarzu do tego filmu napiszcie 2023. Bo oficjalnie przyznaję Wam odznakę najlepszego fana kanału Inspirello. Jesteście takim moim crème de la crème, czyli najpiękniejszą wisienką na torciku. Szczęśliwego nowego roku!